No i teraz powstaje pytanie, czy uszkodzona jest tylko ta wtyczka, czy uszkodzeniu uległy też jeszcze jakieś elementy tego regulatora. Nie wiem z jakiego powodu. On mówi to źle, strasznie się zdziwił. No i zobaczmy. Zdejmuję obudowę. Wszystko w bardzo ładnym stanie. Aha, już widzę, że jest tutaj chyba przepalony jeden z tych bezpieczników. Wylutować ten przewód z tego miejsca, włożyć tutaj nowy, poprowadzić tak samo i przylutować dokładnie do tych styków. Powinien już wychodzić. Dobra. No i tutaj będzie zamontowany. Przewód w każdym razie mamy wymieniony już z nową, nieuszkodzoną wtyczką. Taki bezpiecznik 400 mA. Jeszcze sprawdzam. Myślę, że możemy zrobić teraz próbę. Słychać, że w każdym razie transformator pracuje. Słychać takie lekkie buczenie. Ok, czyli można powiedzieć, że regulator jest sprawny. Ile tam mamy? 223, 224 V. Ok. Cześć, ostatnio byłem na giełdzie Staroci i kupiłem dosłownie za grosze taki fajny, stary regulator napięcia RN301, wyprodukowany w zakładach transformatorów radiowych u Nitra Zatraw. Cześć, ostatnio byłem na giełdzie Staroci i kupiłem dosłownie za grosze taki fajny, stary regulator napięcia RN301, wyprodukowany w zakładach transformatorów radiowych u Nitra Zatraw w Skierniewicach. Myślę, że gdzieś z lat 80. Nie jestem tego pewien, tutaj chyba nie ma daty na nim żadnej. Tego rodzaju regulatory były używane przed laty, w latach 80., 70., 60. Głównie chyba przy telewizorach, które były wrażliwe na różne wahania napięcia, no a wiadomo, że zwłaszcza gdzieś na terenach wiejskich, no ale w miastach też przy jakiejś słabszej infrastrukturze energetycznej dochodziło do różnych wahań napięcia, które mogły zaszkodzić takim urządzeniom właśnie jak jakieś lampowe telewizory. Dzisiaj może nie są one już tak bardzo potrzebne, aczkolwiek w mojej okolicy czytałem ostatnio w lokalnej gazetce, że mieszkańcy jakiegoś tam rejonu podmiejskiego bardzo narzekają właśnie na różne spadki napięcia, na częste przerwy w dostawie prądu, no bo jest tam jeszcze stara, niedawno nieremontowana, niemodernizowana sieć energetyczna, wybudowało się dużo domów. Ja też pamiętam jeszcze jakieś 20 lat temu w miejscu, w którym mieszkam, czasami wieczorem bardzo było widać, jak przygasają żarówki. Po prostu powstawało wtedy w tej okolicy dużo domów, a sieć była jeszcze sprzed wielu, wielu lat. No później powstały nowe rozdzielnie, transformatory, poprowadzono nowe przewody i sytuacja bardzo się poprawiła, aczkolwiek pomyślałem sobie, że taki regulator napięcia też bardzo by mi się przydawał przy testowaniu, czy w ogóle uruchamianiu właśnie jakichś starych urządzeń, które no, były jednak konstruowane z myślą o pracy przy napięciu elektrycznym dochodzącym do 220 V. One działają także przy wyższym napięciu, no ale też trzeba pamiętać, że dzisiaj to napięcie często przekracza, tutaj u mnie przynajmniej w okolicy potrafi przekroczyć znacznie 240 V. Ja co prawda większość tych starych urządzeń i tak zawsze uruchamiam albo na moim autotransformatorze, albo na moim małym regulatorku napięcia na dużo zmniejszonym napięciu, no ale są takie urządzenia, których na dużo zmniejszonym napięciu nie da się uruchomić i wtedy myślę, że taki regulator utrzymujący w miarę stabilne napięcie 220 V bardzo by mi się przydał. Ten regulator ma właśnie utrzymywać napięcie na poziomie 220 V plus 5 minus 10% jest tutaj napisane, a powinien prawidłowo funkcjonować przy napięciu sieciowym w zakresie od mniej więcej 170 do 242 V. Czyli myślę, że dzisiaj też nawet przy tym napięciu 230, 240 i więcej voltów powinien się całkiem fajnie sprawdzać. Przyznaję, że ja nie pamiętam u mnie z domu z lat 70. czy 80., żeby telewizor był podłączany za pośrednictwem takiego regulatora czy stabilizatora napięcia, no ale inna rzecz, że mieszkaliśmy zawsze jednak w takim dosyć zurbanizowanym rejonie miejskim, gdzie ta dostawa prądu była w miarę stabilna, a na pewno na terenach jakichś, nie wiem, podmiejskich, wiejskich sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Kłopot z tym regulatorem jest taki, że ma on, może Wam zaraz to pokażę w zbliżeniu, myślę, że teraz będzie to dosyć dobrze widać. Zauważcie, ta wtyczka, tu jeden z bolców jest po prostu stopiony, tak jakby gdzieś tutaj doszło do jakiegoś zwarcia.
No i teraz powstaje pytanie, czy uszkodzona jest tylko ta wtyczka, czy uszkodzeniu uległy też jeszcze jakieś elementy tego regulatora. Nie wiem, z jakiego powodu to się wydarzyło. Ja oczywiście wiedziałem to, jak kupowałem ten regulator, ale pomyślałem sobie, że właśnie będzie to fajna okazja go otworzyć i zajrzeć do środka, a jeżeli będzie on wadliwy, no to zawsze może być albo takim małym zabytkiem, albo mogę tę obudowę od tego regulatora wykorzystać do czegoś zupełnie innego, bo ona jest w sumie dosyć fajna i zrobić z niego po prostu jakieś inne urządzenie. Zobaczymy, tak sobie pomyślałem, że w tym chyba niezbyt długim odcinku po prostu możemy otworzyć tę obudowę. Chciałbym wymienić ten przewód, ja sobie jakiś taki inny, myślę, że odpowiedni i pasujący kupiłem. Nawiasem mówiąc, była śmieszna historia, bo jak przeglądałem ostatnio też na giełdzie te przewody, był tam sprzedawca, który miał całą plątaninę takich przewodów. No ja pokazałem mniej więcej, o co mi chodzi. On mi wygrzebał jakiś taki przewód. Ja mówię, a nie, to jest niemiecki. Wygrzebał jakiś inny. Ja mówię, a nie, tu jest, widzę też jakieś oznaczenie austriackie. On mówi, to źle? Strasznie się zdziwił, że mi te przewody nie pasują. No ja chciałem jakiś taki mniej więcej z epoki pochodzący polski przewód. Ten i tak jest chyba troszeczkę nowszy. No ale przynajmniej powinien tutaj pasować. Także zaraz spróbujemy go wymienić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyniosłem sobie tutaj klucze. Wydaje mi się, że 5 mm klucz taki nasadkowy powinien tutaj pasować. O! I mogę teraz odkręcić te śrubki. Dobra, odkręcamy. Tak to sobie postawię. No i zobaczmy. Zdejmuję obudowę. Fajnie w środku wygląda wszystko w bardzo ładnym stanie. Aha, już widzę, że jest tutaj chyba przepalony jeden z tych bezpieczników. Dobra. Drugi chyba nie. Dobra, sprawdźmy, jaki to jest bezpiecznik i postaramy się taki wymienić. Delikatnie. No i to jest malutki przepalony bezpiecznik 400 mA. Zresztą nie muszę tego sprawdzać. Sprawdziłem na wszelki wypadek na obudowie, ale mam tutaj też na płytce napisane WTAT 400 mA. Ten drugi bezpiecznik, który tutaj jest, wygląda na nieprzepalony, ale na wszelki wypadek może wymienię obydwa, też 400 mA. A mamy tutaj jeszcze jeden bezpiecznik, który powinien być 4-amperowy, tak? Na wszelki wypadek sprawdzę. Tak, T4A. I tutaj wydaje się, że on jest nieprzepalony. Na razie go włożę. Na wszelki wypadek też sprawdzę, czy taki mam, a jak nie, to zamówię. Dobra, zaraz sprawdzę, czy mam te bezpieczniki, czy będę musiał je zamówić. A spójrzmy, jak to jest z tym przewodem zasilającym. On wchodzi tędy do tego regulatora, idzie tędy. Ok, i tutaj jest przylutowany do tego włącznika w tym miejscu. Czyli praktycznie, żeby go wymienić, musimy wylutować ten przewód z tego miejsca, włożyć tutaj nowy, poprowadzić tak samo i przylutować dokładnie do tych styków włącznika, tak jak to jest zrobione. No i tak zaraz spróbuję to zrobić, a w międzyczasie pójdę też sprawdzić, czy mam takie bezpieczniki, a jak nie, to sobie je zamówię, albo pójdę do sklepu i po prostu sobie je od razu kupię. Popatrzę sobie tak z ciekawości jeszcze, jak to jest z tą wtyczką. Czy ona jest, czy tu gdzieś może jest jakieś zwarcie w niej? No jeżeli tak dotknę, to tutaj przejścia prądu nie ma, czyli tu raczej nie powinno być gdzieś żadnego zwarcia. Tutaj, jeżeli włączę, to tutaj mi się pokazuje przejście prądu. Jeżeli te dwa przewody, jeżeli tutaj te dwie żyły z tego przewodu ze sobą zetknę, to też mam przejście prądu. Teraz nie mam.
Teraz mam, teraz nie mam. Czyli teoretycznie ten przewód wydaje się być w porządku. No ale jednak coś tutaj ewidentnie się działo. Ta wtyczka jest taka paskudna, stopiona. Nie, ja go jednak go wymienię na ten, który znalazłem. To nie będzie bardzo dużo pracy, a będzie to po prostu ładniej i porządniej wyglądało. I nie będzie jednak jakiegoś niebezpieczeństwa, bo nie wiemy, co tak naprawdę w tej wtyczce tutaj się w środku dzieje. No dobra, to tak, po bezpieczniki będę musiał pójść do sklepu, bo takich w tej chwili nie mam. Natomiast przyniosłem sobie tutaj lutownicę i zaraz spróbuję po prostu odłączyć te przewody. Niech ona się nagrzeje. O, jeden wyszedł. Bardzo ładnie. Tu zaraz wyczyszczę to jeszcze z cyny. Teraz ten drugi. O, dobra, mam już przewód tutaj odłączony. Ostrożnie, bo on jest tutaj tak przywiązany. Gdzie on tu idzie? Ok, tędy. No, wychodź, dobra, tędy teraz. No i teraz muszę jeszcze tylko odkręcić tutaj te śrubki, poluzować. Powinienem być już chyba w stanie go... Jeszcze nie. O, powinien już wychodzić. Dobra. No, fajnie. Stary przewód mamy już wyjęty z tą uszkodzoną wtyczką. Zaraz tutaj tę osłonkę. No, czy dam radę ją zdjąć, czy nie? Moment, może ja go... On i tak już jest do wyrzucenia, to ja go sobie tutaj... Tu go sobie może utnę. I może w tę stronę zdejmiemy. O, zdjąłem tę osłonkę, dobra. Przewód, no może jakiś kawałek jego się przyda. Samą wtyczkę obetnę i wyrzucę. Dobra, natomiast ten przewód zwinę. On się nam może jeszcze kiedyś do czegoś przydać. O, mam tutaj już ten nasz nowy przewód. Tutaj na razie jeszcze nie wyjmuję z niego tych dwóch wewnętrznych przewodów, bo będzie mi w ten sposób łatwiej go tutaj przecisnąć. Załóżmy też na niego może tę osłonkę oryginalną. Będzie to zawsze bardziej autentycznie wyglądało, o ile dam radę ją tutaj przecisnąć. No, chodź przyjacielu. Jak nie, to go zaraz czymś posmarujemy. Ok, posmarowałem go WD-40 i zaraz wszedł. No i co? Wkładamy tutaj przez tą przelotkę nasz przewód. Teraz zobaczymy, ile go tutaj będzie potrzeba. Tutaj go przełożymy tak, jak był przywiązany. Tak. Tutaj jeszcze troszeczkę. Tu go przełożymy. Dobra. No i tutaj będzie zamontowany. To teraz możemy zdjąć z niego izolację. No i teraz te dwie końcówki przewodów zaraz przylutujemy tutaj do tych styków na włączniku. Ok, ten jeden przeszedł już tutaj przez otworek w tym styku na włączniku. Teraz ten drugi. Dobra, mam już też ten drugi przełożony. Tu je tak wygnę. Ten też. Ok. Możemy je przylutować. Teraz troszeczkę mogę tego przewodu wyciągnąć. O, tak w zupełności wystarczy.
To się wszystko dobrze trzyma. Tutaj ten przewód idzie tak. Teraz tutaj wkładam tę osłonkę. I tutaj wciskam ten przewód. On jest tak ładnie na płasko ułożony. I mogę dokręcać tę klamerkę. Myślę, że tak wystarczy. Minimalnie krótszy jest ten przewód, ale to nie gra wielkiej roli. Tu jest poprowadzony tędy, tutaj dochodzi do włącznika i tutaj jest przylutowany. Dobra. No to zobaczmy teraz, co będzie, jak sprawdzę przejście prądu po tym przewodzie. Teraz nie mamy. Teraz włączam i tutaj mamy, ten włącznik już połączył te dwa styki i te dwa wewnętrzne przewody. Ok, wyłączam, a połączę je w ten sposób. Mamy przejście prądu. Ok. Dobra. No dobrze, to ja idę sobie teraz kupić te bezpieczniki 400 mA, na wszelki wypadek też taki 4-amperowy. Wracam i założymy je i zobaczymy, czy to w ogóle będzie działało. Przewód w każdym razie mamy wymieniony już z nową, nieuszkodzoną wtyczką. Tymczasem mam już bezpieczniki, które powinny tutaj pasować. To jest 4-amperowe bezpieczniki, takie jak jeden, który znajduje się tutaj. Tutaj mam 400 mA, czyli takie bezpieczniki, jaki jeden jest przepalony, drugi chyba jest dobry, ale na wszelki wypadek myślę, że wymienię te obydwa. No tutaj mam jeszcze pudełeczko różnych bezpieczników, ale te akurat nam w tym przypadku nie będą potrzebne. Te sobie mogę na razie odłożyć, przydadzą się do jakichś innych urządzeń. Natomiast w tej chwili te 4-amperowe na razie też odłożę. Tutaj wyjmę na razie powiedzmy jeden taki bezpiecznik 400 mA. Jeszcze sprawdzam. 0,4, tak. Mogę go tutaj od razu włożyć. O, bardzo ładnie pasuje. O, wyjmę też ten drugi bezpieczniczek. O, tutaj sobie ten bezpiecznik położę, dotknę miernikiem. Mamy przejście prądu przez niego, czyli ten drugi bezpiecznik jest sprawny. No, tutaj niestety jest to tak bardzo zaśniedziałe, zabrudzone, że ja tego dobrze nie widzę. Dobra, wkładam go tutaj z powrotem, bo on powinien być ok. Czyli tak, bezpieczniki mamy tutaj włożone, przewód mamy przylutowany. Myślę, że możemy zrobić teraz próbę tego urządzenia. Jeszcze sprawdzam ten bezpiecznik. Tak, jest przejście prądu przez niego, czyli też powinien być w porządku. Dobra, zróbmy teraz w takim razie próbę, bo wydaje mi się, że to, co byłem w stanie tutaj naprawić, czy wymienić, to wydaje mi się, że to zrobiłem, czyli sprawdzimy teraz po prostu działanie tego urządzenia. Możemy nawet tak prowizorycznie założyć na niego pokrywę, później ją przykręcę, jeżeli okaże się, że wszystko działa. Czyli tak, na razie tylko tak prowizorycznie zamknąłem tę pokrywę. Włączam urządzenie do listwy zasilającej. Włączam zasilanie. Na razie nic się nie dzieje, musimy włączyć urządzenie. OK. Słychać, że w każdym razie transformator pracuje, słychać takie lekkie buczenie. To, na co zwróciłem uwagę, to zobaczcie, tutaj nie świeci się lampka. Z przodu przynajmniej ja nic nie widzę, a mam wrażenie, że powinna się jednak świecić, jak to urządzenie pracuje, ale ewidentnie słychać, że wydaje jakiś głos, bezpieczniki się nie przepaliły. Sprawdźmy w takim razie, jakie napięcie wyjściowe jest tutaj na wyjściu z tego regulatora. Ustawię sobie miernik na sprawdzenie napięcia w zakresie do 600 V prądu przemiennego. No i zobaczmy. Ile tam mamy? 223, 224 V. OK. A sprawdźmy, ile mamy tutaj. OK.
238, 237. Czyli jednak 224, czyli jednak ten regulator napięcia całkiem fajnie spełnia swoją rolę i obniża nam to napięcie no co najmniej o 10 czy nawet kilkanaście voltów. Dobra, jedyne co to tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, nie świeci się ta... A może ona się jednak świeci, wiecie co, ona się jednak świeci, tylko przy tym ostrym świetle reflektorów do filmowania tego po prostu nie widać. Może ja wyłączę na chwilkę światło i wtedy zobaczymy. O, teraz fajnie i wyraźnie widać, że ta lampka jednak tutaj się świeci po prostu przy tym silnym świetle reflektorów. Tutaj u mnie w warsztacie było to niewidoczne, ale teraz wyraźnie widać, że to wszystko działa. Ok, czyli można powiedzieć, że regulator jest sprawny. Myślę, że ten test wypadł bardzo fajnie. Regulator jest odłączony. Zdejmijmy na chwilkę jeszcze tę obudowę, zaraz ją przykręcimy. Czyli tak naprawdę ta prosta naprawa polegała na wymianie całego przewodu z wtyczką. Pokażę Wam jeszcze raz, to była wtyczka, która oryginalnie znajdowała się przy tym regulatorze napięcia tutaj z jednym stopionym bolcem. Przyznaję, że nie wiem jak do tego doszło, ale na wszelki wypadek wymieniłem cały ten przewód na taki z nową wtyczką. Wygląda to lepiej, na pewno jest bezpieczniejsze. Po drugie, tutaj też, tak jak zauważyliśmy, był przepalony jeden z tych bezpieczników 400 mA. Wymieniłem go, drugi jest dobry i ten bezpiecznik 4A też jest dobry. Nie musiałem go wymieniać, na wszelki wypadek tego rodzaju bezpieczniki mam. Nie będę tutaj strugał przed Wami eksperta i udawał, że znam się świetnie na konstrukcji tego rodzaju regulatorów, ale jeżeli Was to interesuje, to zajrzyjcie na przykład na stronę klubu Unitry, unitraklub.pl i tam znajdziecie króciutki opis dokładnie tego modelu. Tak jak powiedziałem, ja ode mnie z domu przyznaję, że nie pamiętam, żebyśmy przy telewizorach tych starych, gdzieś w latach 70. czy 80. używali tego rodzaju regulatorów, ale tak jak powiedziałem, mieszkaliśmy w takim miejscu, gdzie właściwie nie było jakichś większych spadków czy wahań napięcia, w każdym razie nie na tyle, żeby te telewizory uległy uszkodzeniu, przynajmniej tak to pamiętam. Natomiast no, na pewno były rejony, w których tego rodzaju regulatory bardzo, bardzo się przydawały. No i to chyba tyle. Nawet nie muszę tutaj nic czyścić z kurzu, bo jest ten regulator w środku dosyć czyściutki. Myślę, że możemy teraz ponownie zamknąć obudowę. Ona chyba była w ten sposób, tym zadrapaniem po tej stronie. Tutaj mam śrubki z podkładkami. Muszę tylko ładnie nacelować tutaj, żeby zeszły się te otworki. I tutaj jeszcze jakoś nierówno to wyszło. Ok, troszkę lepiej. Z drugiej strony. Obudowę mamy z dwóch stron ładnie przykręconą. Patrzę jak zawsze, czy nie zostały tutaj jakieś zapomniane elementy, ale nie, to mam jeszcze te bezpieczniki 4A, czyli na wypadek, gdyby ten bezpiecznik tutaj uległ przepaleniu, i 400 mA, czyli tak jak te dwa znajdujące się w środku. Może przydadzą się też do czegoś innego. No i tutaj zestaw różnych pozostałych bezpieczników. Wtyczka już jest do wyrzucenia. Chciałem Wam tylko pokazać, jak wyglądała w tym przewodzie, który był tutaj oryginalnie zamontowany. Teraz, tak jak powiedziałem, mamy już ładny przewód, który właściwie nie różni się niczym od tego oryginalnego. To gniazdko jest tutaj przykręcone mocno. O, jeszcze troszeczkę dokręciłem. Dobra. Urządzenie mamy praktycznie sprawne i zmontowane. No, chciałbym jeszcze jakiś mały test w praktyce zrobić. Podłączę na przykład do tego regulatora taki wiatraczek, który absolutnie działa też na tym dzisiejszym napięciu przekraczającym 230 V. No ale spróbujmy, jak będzie działał z tym regulatorem. Regulator podłączam do zasilania, włączę zasilanie, włączę regulator i włączmy teraz ten wentylatorek.
To jest malutki 12-watowy silniczek. Nie powinien tutaj w żaden sposób być jakimkolwiek przeciążeniem dla tego regulatora. Ok, działa całkiem fajnie. Wyłączę też regulator. A sprawdźmy jakieś troszeczkę większe urządzenie. Mam tutaj taki odkurzaczyk ręczny Zelmer 01 z lat 70. On ma moc nie przekraczającą 300 W, także myślę, że też powinien spokojnie z tym regulatorem działać. 280 W. Podłączę go do tego regulatora. Regulator jest włączony do zasilania. Włączmy regulator. Ok, włączę teraz odkurzacz. Aż całkiem fajnie działa. Na koniec przyniosłem urządzenie z myślą, o którym takie regulatory powstały, czyli taki, no powiedzmy, już dosyć stary telewizor kineskopowy. Nie mam takiego naprawdę starego lampowego telewizora, bo wtedy moglibyśmy działanie takiego regulatora naprawdę fajnie sprawdzić. To jest telewizor Samsung, który kiedyś znalazłem na ulicy i który służy mi tutaj jako jakaś, nie wiem, monitor do jakichś starych konsoli, czy właśnie do jakichś testów starego sprzętu. Jako telewizor nie jest używany. Nawet nie mam do niego takiego obecnie potrzebnego dekodera. Mam jakiś inny stary dekoder, który służy mi do odtwarzania na przykład jakichś starych filmów wideo. Zobaczmy, czy ten telewizor po podłączeniu do takiego regulatora będzie działał. Włączę najpierw regulator. Teraz włączę telewizor. Chwileczkę, niech on się nagrzeje. Brak sygnału. Spróbujmy jednak coś na nim obejrzeć. Cześć, ostatnio byłem na giełdzie staroci i kupiłem dosłownie za grosze taki fajny, stary regulator napięcia RN301, wyprodukowany w zakładach transformatorów radiowych Unitra Zatra. No i jak widzicie, teraz na naszym telewizorze mamy pierwsze sceny z tego filmu o tym regulatorze Unitra Zatra. Jeżeli oglądaliście ten film od początku, no to macie teraz pewne uczucie lekkiego déjà vu. Ale najważniejsze, że wszystko bardzo fajnie działa, że telewizor podłączony za pośrednictwem tego regulatora napięcia zupełnie dobrze funkcjonuje. No i mam nadzieję, że ten regulator w tej chwili utrzymuje napięcie na poziomie tych 220 kilku voltów. Nowe przewody i sytuacja bardzo się... Pozwólcie, że ja ten telewizor na razie wyłączę, bo oglądanie siebie samego troszeczkę mnie przerasta. Ja chciałem Wam w każdym razie bardzo podziękować. Wyłączę teraz też ten regulator, wyłączę zasilanie. Chciałem Wam bardzo podziękować za ten dzisiejszy wspólny przegląd tego regulatora napięcia Unitra Zatra RN301. Myślę, że było to całkiem fajne, całkiem udane. Przypominam, że po prostu wymieniliśmy tutaj przewód z wadliwą, już taką spaloną, nadtopioną wtyczką. No i wymieniliśmy jeden z bezpieczników znajdujących się w tym regulatorze, bezpiecznik 400 mA. No i po tej drobnej, w cudzysłowie, naprawie wszystko bardzo fajnie działa i mam nadzieję, że ten regulator będzie się właśnie przydawał do testów starego sprzętu. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda zdobyć też jakiś stary polski lampowy telewizor, który będziemy mogli tutaj wypróbować, albo też do testów jakiegoś innego sprzętu radiowo-telewizyjnego. Za dzisiaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Właściwie to powinienem jeszcze jeden test zrobić, podłączyć ten regulator napięcia do może jakiegoś autotransformatora, którym w pewnym zakresie od 170 do 240 V zmieniałbym napięcie, a z drugiej strony na wyjściu z tego regulatora sprawdziliśmy, czy on wtedy przy tych zmianach napięcia faktycznie utrzymuje napięcie na poziomie mniej więcej 220 V. Jeżeli będziecie bardzo chcieli, to taki test w jakimś następnym nagraniu też możemy zrobić. Na razie bardzo się cieszę, że to kupione w sumie za grosze urządzenie działa. Nawiasem mówiąc, takie stare telewizory, nawet jeżeli ktoś nie korzysta już z nich w domu w funkcji telewizora, bardzo się przydają właśnie jako monitory, nie wiem, do jakichś prezentacji nagranych wcześniej na pendrive'ach
przy jakichś wystawach, przy jakichś, nie wiem, prezentacjach jakiegoś sprzętu. Do tego też mogą się bardzo przydać właśnie takie stare, nieużywane już dekodery, które nie nadają się do obecnie emitowanego sygnału, a można je fajnie wykorzystywać jako takie odtwarzacze wideo ze starymi telewizorami. Także cieszę się, że cały ten zestaw jakoś tam funkcjonuje. Jeszcze raz Wam dziękuję, nie przedłużam i do zobaczenia w następnych odcinkach.